zrobić, aby dobrze otynkować tort? Kupić dobry talerz. Niestety to prawda. Aby dobrze otynkować tort i ułatwić sobie pracę przy tynkowaniu, musimy mieć dobrą podstawę, czyli dobry talerz do tynkowania. Tych talerzy na rynku jest sporo i jak ja zaczynam moją przygodę z tortami, to tak naprawdę miałam bardzo ograniczony zakres tych talerzy. Nie było tych metalowych, które mamy dostępne teraz na rynku. Trzeba było się posiłkować takimi talerzami plastikowymi. Ja mam w swoim domu, w swojej kuchni 3 talerze, ponieważ zaczynałam od tych najtańszych. Kiedy zaczynamy robić torty, to tak naprawdę nie mamy jakichś dużych funduszów. Nie stać nas od razu, abyśmy kupić sobie wszystkie akcesorii i jeszcze takich z lepszych półek. No i tak starałam się szukać tych oszczędności, no i oszczędzałam na talerzu, bo stwierdziłam, że talerz to talerz. Nie jest taki bardzo istotny. Więc moim talerzem takim pierwszym to był taki plastikowy. On kosztował niecałe 30 zł. Do dzisiaj go mam, bo mimo, że już mam taki, jak ma tutaj Agnieszka, Agnieszka za chwileczkę omówi, to jednak szkoda mi ich wyrzucać. One się bardzo fajnie sprzedają do chowania tortu w lodówce. Tak, bo są niskie. Niskie, bo na przykład na takim wysokim, jak włożę tort wysoki do lodówki, to mi zajmuje pół lodówki. A tak sobie mogę przełożyć na ten niższy i mam po prostu jakiś taki talerz, podstawę. I taki właśnie pierwszy mój był taki, nie mam podanej nazwy marki, żebym Wam powiedziała, jaki to jest. I długo mi się, tak powiedzieć, sprawdzał. Później chciałam troszkę lepszy sobie kupić. No i kupiłam sobie marki Wilton. Też taki niski, bo tego wysokiego, który tu mam, to jeszcze nie było. No i też był fajny, ale powiedzieć Wam, że troszkę już czułam, że jest troszkę inny tego. Ten jest cięższy, mimo że jest tańszy. Tak, przestawię to, żebyś tu mogła sobie postawić i sobie porównać. No i powiem Wam, że tutaj mi przeszkadzało w tym Wiltonie, że on jest po prostu, jak się obracamy nim, to jest zacina się. Zacina się tak trzęsie też, taki jest. Ten też, ale jak mam wrażenie, że troszkę jest stabilniejszy ten przód, ale to naprawdę minimalna różnica. No i długo, powiem Wam, tynkowałam na takich tortach, przepraszam, na takich paterach, talerzach na te moje torty. No i w końcu przed jakieś, nie wiem, 3 lata temu, 4, już nie pamiętam dokładnie, powiedziano, muszę sobie kupić porządny talerz. Wtedy już byłam na szkoleniu u Ciebie, Agnieszka, i pokazałaś mi ten swój metalowy. Tak. To jak mi Agnieszka podała cenę tego metalowego, to ja powiedziałam, Agnieszka, w życiu sobie takiego nie kupię. No, wydać tyle, kilkaset złotych na taki talerz, w domowych warunkach, to po prostu jest po prostu, jakbym termometr sobie kupiła. Tak, bez sensu. Się. No i znalazłam na internetach taki talerz też firmy Wilton. On jest taki fajny, że tu jest rozłożony, słuchajcie, on jest taki wyższy, ale tylko dlatego, że tu ma takie nóżki, które można sobie złożyć albo rozłożyć i mamy ciut niższy, jak do lodówki bym chciała schować. Też jest taka fajna, taki uchwyt, który mogę sobie zablokować, że on się nie obraca nam. A jak sobie duszę, to się kręci. Drugą rzeczą jest taką fajną w tym talerzu, że mamy taką fajną gumową obręcz. To bardzo ułatwia, jak sobie wykłada, że nie ślizga się. Okay. Przy tych tutaj zawsze musiałam używać podkładek, żeby się mi tort nie jeździł mi podczas tynkowania. Tu jest właśnie to fajne, że tu jest amortyzacja. Ale słuchajcie, obracanie tym talerzem to jest po prostu mega ciężkie. Jest po prostu te tańsze się lepiej obracają niż ten droższy z Wiltona. Tak, on hamuje. Bardzo hamuje. Hamować. Znaczy są plusy i minusy, tak. ale więcej minusów. Więc ja osobiście wolę na przykład tynkować na tym niższym niż na tym. Chociaż to taki fajny, że właśnie jest wysoki. Tego używam, słuchajcie, jak na przykład nagrywam filmy, bo jest ciut wyższy od tego. I też jak na przykład już przy dekoracji, bo mam tą amortyzację i po prostu mogę sobie przesunąć i mi się tam nie rusza, jest wyższy i sobie jak dekoruję, to jest lepszy. No tak. Do tynkowania używałam tych. No niestety, wiem, Agnieszka, że Ty tak patrzysz na te talerze, jak relikt przeszłości, ale ja nadal ich jeszcze używam, ponieważ w mojej właśnie w kuchni, już jestem do nich nauczona i już wiem, jak ich używać, ale nie są takie super. Najlepszy talerz, który sobie do tej pory kupiłam, to jest ten, który Agnieszka mi poleciła. Teraz Agnieszka, powiedz coś Ty o tym talerzu, bo ja mogę powiedzieć, ale chciałam, żebyś Ty tak profesjonalnie je opisała. A mogę zacząć od tego, na czym ja tynkowałam? Tak. Dobra, słuchajcie, bo w ogóle tak Magda mówi, że ja patrzę na te talerze z takim politowaniem, powiedzmy, że te są lepsze, ale
No prawda jest taka, że ja zaczynałam mniej więcej od tego, od czego zaczynasz Ty, chociaż nawet bym powiedziała, że jeszcze gorzej. Bo ja zaczynałam od deski do serów z Ikei, takiej drewnianej, możecie kojarzyć, my się postaramy wkleić zdjęcie, mam nadzieję, że tutaj teraz jest. Niestety już tego nie mam, przerobiłam to na podstawkę do kosza na śmieci, ale nie pytajcie. To było coś, od czego ja zaczynałam. Jak robiłam pierwszy swój tort, to w ogóle nie miałam talerza. Robiłam to na takiej zasadzie, że po prostu kręciłam sobie podkładem, ciężko powiedzieć podkładem, bo chyba na jakimś płaskim talerzu po prostu to robiłam. Kręciłam sobie talerzem, nie byłam w stanie, no nie miałam takich sprzętów, więc zaopatrzyłam się tą w Ikei. Kiedyś pojechałam z mężem, zobaczyłam, że jest taki talerz, mówię, kurczę, bingo, będzie wspaniały. I wiecie, jak się przeskakuje z braku talerza na cokolwiek, co się kręci, to było super. Tak, było to super. Jeszcze jak on był nowy, to fajnie się kręcił, miał swoje minusy, ponieważ on jest bardzo szeroki, a pod spodem ma takie wąskie, o małej średnicy kółko, więc on tak z czasem, im częściej go używałam, zaczął się coraz bardziej gibać, no i też był bardzo niski. Sprawiało mi tam dużo rzeczy problemy, ale ponieważ nie miałam żadnego porównania do czegokolwiek innego, w sumie miałam porównanie tylko do braku talerza, to był dla mnie idealny i byłam bardzo szczęśliwa, że go mam. I tak samo miałam z tymi. Jak kupiłam pierwszy talerz, no to był super, nie? Kręcił się tynkowanie. Tylko później właśnie jak kupowałam inne, to wiedziałam że różnicę, że może być lepiej, może być gorzej. Dokładnie tak. I dopiero na tych metalowych, jak kupiłam te metalowe, to zobaczyłam jakby porównanie maluch Mercedes, nie? Tak. Ja potem po tej desce do serów kupiłam sobie na Allegro biały talerz, tylko podobny do tego Twojego, który masz tutaj, tylko miał wyższą nóżkę. I na niego sobie przeszłam. On już miał inną średnicę. Niestety miał problem z łożyskami, dosyć słabo się kręcił, to znaczy no, trzeba było dużo siły w to wsadzić, żeby jednak się kręcić, bo my tutaj też za chwileczkę Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, bo my tak pokazujemy, jak te talerze się kręcą tak po prostu, ale za chwileczkę ja to przyniosę ze 2-3 kg tortu. Nie tortu, bo nie mam żadnego tortu, ale przyniesiemy cukier i postawimy na tym cukier i pokażemy Wam, jak one się kręcą, tak? To znaczy w zasadzie, że niektóre się nie kręcą, jak mają na sobie obciążenie, więc ja przeszłam na ten plastikowy i to też miałam wrażenie, że wow, to jest mega, bo nareszcie ten talerz jest wyższy, nareszcie się nie giba. Oczywiście nie gibał się na początku, potem już zaczął się gibać, więc było już tak coraz bardziej średnio, ale przez wiele lat na nim tynkowałam i bardzo dobrze mi się sprawdzał. Tyle tylko, że trzeba było dużo więcej siły w to tynkowanie włożyć i trzeba było sobie radzić różnymi sposobami na to, żeby to się jednak kręciło. No i kiedyś w końcu znalazła się taka osoba, która mi powiedziała, że w ogóle jest jeszcze inna opcja, czyli właśnie takie profesjonalne talerze, których jak ja zaczynałam nie było. Znaczy, nawet jeśli były, to były jakieś koszmarnie drogie. Ja też jak ja zaczynałam robić torty, to nie było takich metalowych. W takim normalnej sprzedaży jedyne dostępne to były właśnie te niskie. Ten też dopiero się później pojawił, bo jak kupiłam talerz, to tego nawet nie było, więc tak naprawdę nie było wyboru, żeby kupić coś lepszego. Słuchajcie, jak ja zaczynałam 15 lat temu, nie było. Naprawdę nie było opcji, był talerz z Ikei, to było do serów chyba, czy tam do wędlin i to było wszystko. Oczywiście pewnie cukiernie może miały coś lepszego, ale to nie było takie dostępne dla szarego obywatela, więc ja dostałam w końcu w prezencie ten talerz, który widzicie tutaj i to jest ten, o którym Magda wspominała, że jest koszmarnie drogi. Nie można powiedzieć, że jest, bo jego już nie jest już z tego, co wiem, produkowany, więc tutaj nawet nie będziemy mówiły, co to jest za talerz, bo nie ma większego sensu. On kosztował bardzo dużo pieniążków, ale naprawdę w momencie, kiedy przesiadłam się z plastikowego talerza na talerz metalowy, to po prostu świat się zmienił. Dokładnie. Fakt, przyznam Wam się szczerze, że ja musiałam zmienić sposób tynkowania. To znaczy musiałam się nauczyć pracować z czymś, co się kręci. Szybciej. I to nie było takie proste. Miałam wrażenie, że on kręci się za szybko, że on mi przeszkadza. Ale długo nie trwało, jak się do niego przyzwyczaiłam i dużo czasu minęło, zanim ja zaczęłam widzieć inne talerze poza tym, bo uważałam, że ten jest najlepszy i naprawdę przyznam Wam się szczerze, że z tych wszystkich talerzy, które używam, nadal uważam, że on jest najlepszy, ale minimalnie gorszy, ciężko powiedzieć, może, no tak można powiedzieć, minimalnie gorszy, jest ten talerz. Ale tak naprawdę niewiele różni się od tego. Jest lżejszy, to jest pierwsza ten rzecz. Jest mega ciężki. Ten jest jedną ręką go podnieść, to jest po prostu Natomiast ciężko. ten jest dużo lżejszy. Więc to i plusy i minusy, jak często przenosisz talerz, no to wiadomo, że ten wtedy jest lepszy. Natomiast jeśli chodzi o to, jak on się kręci, to przy takich zwykłych tortach, powiedzmy do 3-4 pięter nie ma tutaj żadnego problemu, ten się idealnie sprawdza. Ten
idealny jest przy ogromnych tortach, takich, które już ważą naprawdę kilkadziesiąt kilogramów, no to wtedy on jest bardzo fajny, bo on nadal się kręci. Nie ma różnicy, czy postawicie na nim kilogramowy tort, czy 30-kilogramowy tort. Dalej kręci się tak samo. Tutaj minimalnie trochę zwalnia przy takich dużych tortach, ale powiedzmy sobie szczerze, no tynkujemy pojedyncze piętro, nie tynkujemy wszystkich naraz. Bardziej tu chodzi o takie jakieś kwestie dekoracyjne i tak dalej, no to tutaj większy jest udźwig. Natomiast tutaj ten udźwig jest trochę mniejszy, ale to dla większości z nas nie będzie robiło żadnej różnicy. Więc to jest talerz, który ja kupiłam na chińskim serwisie sprzedażowym. Ja również kupiłam swój na chińskim i jeszcze mamy takie, możemy powiedzieć, że są, jakby powiedzieć, góra jest taka sama, ale dół są różne kolory. Ja na przykład mam bardzo ładny niebieski. Szkoda, że nie przyniosłam mojego. Ja się dziwię, że nie różowy w sumie, chociaż niebieski, różowy. Magda lubi kolorowe. Ja przyznam się szczerze, że kierowałam się podczas zakupu ceną, więc ten szary, najprostszy jest najtańszy. Bo ten mój troszkę był droższy. Tak, nie? te kolorowe są droższe, a mnie to w sumie wszystko jedno, ja tak nie zwracam na takie rzeczy uwagi, więc ja sobie kupiłam szary i powiem Wam, że jest świetny. W ogóle nie ma podjazdu, przepraszam za takie młodzieżowe słowo, nie ma podjazdu, żaden z tych talerzy do tego, co macie tutaj. Właśnie jak Agnieszka mówiła, że one się bardzo szybko kręcą. Ja pierwszy raz miałam okazję korzystać z tego talerza u Ciebie na szkoleniu i ja powiem Wam, że po prostu byłam przerażona, bo Agnieszka mówiła, Magda, kręć sobie tak, a ja po prostu nie mogłam tego zatrzymać, bo ja przy tych talerzach plastikowych to zawsze tak, jak tynkuję, to zawsze tak biorę paskę i tak po prostu powoli sobie jadę. A Agnieszka kazała mi po prostu tak, nie? Tak. I ja mówię, byłam przerażona i wiecie co, do dzisiaj nie nauczyłam tak ładnie kręcić. Do dzisiaj, mimo że mam ten super talerz, cały czas po prostu robię tak i jakoś mi nie idzie to tynkowanie. No idzie Ci to tynkowanie, idzie, tylko że ja po prostu muszę szybciej tynkować niż Ty. U Ciebie będzie to może trwać dłużej, bo masz sobie jeden tort. Ja jak mam ich więcej do wytynkowania, to mi zależy na czasie, czyli na przykład nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tynkować przez pół godziny jeden tort. Absolutnie. 20 minut też dla mnie nie wchodzi w grę. No takiej średniej wielkości, powiedzmy średniej, mniejszej wielkości, 18-centymetrowy torcik, ja jestem w stanie wytynkować sobie na dobrym talerzu, jestem w stanie wytynkować w około 7 do 8 minut, tak? Natomiast jak korzystałam z tych talerzy takich właśnie tego typu, tylko mówię na wyższej nóżce, no to ten czas podchodził pod 17-18 minut. Dla mnie to jest za dużo. Więc tutaj ten czas tego tynkowania bardzo mi się skrócił przez to, że używam dobrego talerza, który się po prostu kręci. Jest różnica, jak na przykład tynkuję nad tym, bo czasami muszę nagrać, jak tynkuję, to niestety ten talerz jest u mnie za wysoki. Mam tak telefon, nagrywanie ustawione, że jak położę na tym tort, to mi po prostu nie ogarnia, nie obejmuje. Dlatego zawsze na moich filmach jeszcze, które ja nagrywam, to używam tych, bo są niższe. Tak. Ale powiem Wam, że jak na przykład robię tort na przykład dla siebie, czy tam dla przyjaciółki na urodzinki, to nie nagrywam wtedy, bo chcę mieć dobrze otynkowany tort, to tego używam. Tak, jest duża różnica. Tak, tego używam tylko wtedy, jak chcę pokazać moim odbiorcom, widzom, jak tynkuję, to wtedy tego używam, żeby tak pokazać, ale jak zależy mi na ładnie otynkowanym torcie, żeby tym długo nie tynkować, nie maziać, to tego używam właśnie. Zdecydowanie. One naprawdę, to robi wielką różnicę i ja mogę Wam powiedzieć tak, jeśli zaczynacie swoją przygodę i jeszcze nie do końca jesteście przekonani, czy to będzie Wasza pasja, czy to będzie coś, co będziecie chcieli robić w życiu i zaczynacie dopiero, kupcie sobie tańszy talerz, tak? I tak jeszcze przypuszczam, że na początku no, są jakieś nieliczne jednostki, które pierwszy tort dobrze otynkują. W większości z nas będzie to sprawiało problem. To nie będzie miało znaczenia, czy to będziecie robić na takim talerzu, czy takim. Kupcie sobie coś tańszego, bo nie ma sensu inwestować pieniędzy, jeśli nie jesteście przekonani, że to jest coś, co będziecie robić, czyli ten talerz musi Wam się zwrócić, musi Wam oddać tą swoją cenę. Jeśli ktoś, tym bardziej jak ktoś będzie na tym zarabiał, tak? Ale nawet jak robicie hobbystycznie, to na jeden tort, czy na takie początki nie ma sensu kupować tak drogiego talerza. Nie polecam tego właśnie, mimo że na początek to naprawdę dziewczyny nie polecam. Ale on też nie jest najtańszy. On kosztował chyba 130 zł, około tyle, jak kupowałam parę lat temu. Kupowałam chyba ze 2 lata temu, ale kosztowały 160 zł. Tak, więc one nie były w porównaniu Teraz do pewnie są droższe. To są droższe, ale jak pamiętam, że kupiłam ten za 130, a ten mój, ten metalowy, też chyba 150 albo 180, bo był kolorowy. Coś taka cena była, no. Więc naprawdę spokojnie taki talerz tańszy na początek. Nawet ten z Wiltona mogę, chociaż on nie jest taki superowy, ale nawet na początek to nawet ten z Wiltona jest no, lepszy niż ten droższy z Wiltona, który jest po prostu toporny. Tak, na pewno nie ma sensu na początek inwestować bardzo dużych pieniędzy, ale jeśli już
spróbowaliście i gdzieś tam złapaliście bakcyla i chcecie robić te torty, no to wtedy warto zainwestować, bo to po prostu to jest tak, jak to się teraz mówi, game changer, czyli wszystko się zmienia, wszystkie zasady się zmieniają, dużo to ułatwia, więc warto w to zainwestować. Pamiętajcie tylko o tym, żeby jak będziecie sobie myć, bo miałam taki przypadek, że jedna z kursantek miała takie, w cudzysłowie, delikatne pretensje do mnie, bo kupiła sobie ten talerz, no i on po pewnym czasie przestał się kręcić, a ja polecałam i dlaczego? No i tak drogą rozmowy doszłyśmy do tego, że ona myła ten talerz w zmywarce. O ja. Wkładała go w zmywarkę w ten sposób. No i chcąc, nie chcąc, tutaj do tego mechanizmu, który tutaj jest, Woda się dostawała się woda i prawdopodobnie tamte łożyska, coś się tam z nimi stało, zardzewiało i przestało się kręcić. Czyli to myjemy, tak, wiecie, powierzchownie. Szmateczka, czyścimy, żadnych zmywarek, żadnego mycia pod bieżącą wodą, no bo wtedy faktycznie może się tam coś dostać. W tych plastikowych chyba to niespecjalnie przeszkadza. Nie, przeszkadza, bo wiesz co, to są to takie, właśnie mówiłaś, te mechanizmy, te takie Się kuleczki. chyba w ogóle Można nie? to, tak, można Ale nie złożyć, rozkładaj. ale to potem rdzewieje. Wiem, że miałam jeszcze, nie wiem, czy miałam jeszcze jeden talerz, który wyrzuciłam, bo wiem, że w którymś były bardzo zardzewiałe. Tak. I ja nie wiem, czy w tym nawet już widać. Aha, tak, wy nie widzicie, ale my widzimy, że No, tam że coś się gdzieś tam dzieje. były, więc to właśnie też... Więc nie myjemy, tylko Powierzchnię, przecieramy, tak, czyścimy sobie z zewnątrz, nie myjemy, tego nie róbcie, no bo wtedy prawdopodobnie może się coś stać. Natomiast tak, no to moim zdaniem one są niezawodne. I też właśnie taki tani talerz Wam się też przyda, bo jeżeli kupicie ten, to później w lodówce czy coś, to można właśnie takim niższym go sobie przechować, więc no nie zginie ten talerz. I też jeszcze jedna uwaga, bo mam tu ten wyższy, ale Agnieszka mówiłaś mi, że nawet pokazywałaś, że są dostępne w ten, ale niższe, tak? Są. Więc jeżeli na przykład ten jest fajny, ale jest wysoki, jeżeli byście chciały troszkę niższy, to sobie poszukajcie, bo To ja są od razu Wam niższe. powiem, tak to wejdę Magdzie w słowo, że ja akurat tych niskich nie polecam. Ale to dlatego, że ja mam inną technikę tynkowania. Moja technika wymaga tego, żeby wsadzić rękę pod talerz i kręcić. Tak. I trzeba to kręcić. Jak mamy te niskie talerze, tam nie ma gdzie włożyć ręki, żeby Ale on jest nie ciężej. on o połowę niższy jest, jak z tego co Tak, widziałam, ale nie? wiesz co, chodzi o to, że potem jak już pracujesz, to jak masz takie ograniczenie w postaci, Tak. że jednak tą rękę trzeba dosyć precyzyjnie tam włożyć, żeby nie zatrzymać talerza na przykład. Więc jest tej przestrzeni mniej, więc dla mnie taka wysokość jest super. No gorzej jak kręcicie, to musicie mieć wyżej telefon. Tak, jak u więc Magdy- ja muszę sobie tak. kupić, ja muszę niestety kupić drugi, może ten mój wyższy tobie dam albo coś, ale muszę sobie kupić ten niższy, bo wtedy będę mogła Tak, już natomiast to pokazywać mówię, na no tym. u mnie bardzo ważne jest kręcenie i to, żeby swobodnie rękę wkładać pod talerz, dlatego dla mnie ta wysokość jest idealna. Jedną wadą taką tego talerza jest to, ja sama to zauważyłam już od początku, że niestety powierzchnia się bardzo rysuje. Tak. Jakby wygląda jak płyta CD. Tak, dokładnie. Dosłownie musicie uważać bardzo przy myciu, no po prostu on będzie porysowany. Będzie się rysowało. Ja akurat ten mój talerz, on jest porysowany, bo jest też używany na Tak. szkoleniach, nie każdy wie jak go użyć, więc tak, ja mam jeszcze jedną uwagę, widzisz, właśnie o tym nie powiedziałam, bo Ty tu wspominałeś o tym, że to jest taki antypoślizgowy, tak? Tak ma. Na tym talerzu, tym bardzo, bardzo drogim mam tak, że nieważne co tu położę, nawet jak szkło położę, to nic mi się nie ślizga. Nic. Tu mam Tak, taki o takie bardzo rowki, dużo nie? rowków. Jest zrobiony w taki sposób, że nawet jak położę, mówię, szybę, to nic mi się nie ślizga. Natomiast na tym bardzo często mi się ślizga. tak. W zestawie, jak kupicie, bardzo często pod talerzem, tu w tym miejscu, ja akurat nie mam, pod spodem, jest schowana taka mata antypoślizgowa. Ja muszę sprawdzić u mnie. I teraz różne słyszałam Czy ja coś opcje. takiego mam? Jedne słyszałam takie, że to się przykleja tu, ale tak naprawdę nie widzę większego sensu, ponieważ to tak. się nie ślizga, ta guma się nie ślizga. I ktoś mi powiedział, że to się przykleja tu. Nie róbcie tego, absolutnie. Znaczy ja w ogóle, ta część taka, która niby ma być antypoślizgowa, ona jest dosyć gruba. Aha. Przez to jak stawiamy sobie potem na tym Tort. jakiś podkład, to niestety troszkę się giba, tak? Nie jest to bardzo cieniutkie. Dużo osób używa mat antypoślizgowych, natomiast ja robię to trochę w inny sposób, bo mata antypoślizgowa to jest kolejna rzecz do mycia. Wiecie, jak robicie dużo rzeczy, dużo przy tych tortach, no to jest kolejna rzecz, którą potem trzeba umyć. Więc tam woda i... No tak, ale jak będziesz miała 30, to wiesz, ile to czasu zajmie. Jedno Więc, można umyć. Tak, a trzeba je wymieniać, no bo to czyste, Tak. żeby było
było pod spodem. Więc ja stosuję inny patent, mianowicie biorę sobie 2 kawałki ręcznika papierowego, delikatnie zwilżam, kładę sobie, on jest cienki, kładę sobie na moim talerzu i dopiero potem podkład i nic kompletnie się nie ślizga, a potem ta wilgotna szmatka, ten wilgotny papier, który zostaje, no to można nim przetrzeć sobie talerz, czy stół, czy cokolwiek, więc jakby nie jest na zmarnowanie, można ją potem wykorzystać. Ja nie jestem miłośniczką tych mat, bo kiedyś je miałam i po prostu mycie... Ja mam i ja lubię i powiem, że jak Agnieszka na szkoleniu pokazała tym z papierem, to niestety nie przeszłam. Tak, no to wiadomo. Że ja mam jedną, ja ten tort robię tak rzadko, Tak, że to jest pod zupełnie inna wodą opcja. i odkładam śnie i mogę użyć, więc zupełnie inne warunki Przy pracy. większych ilościach jest trochę gorzej. I jak ten papier gdzieś mi się ubrudzi, to nie muszę tego myć, tylko mówię, wykorzystam do przetarcia czegokolwiek. Maty sprawiałyby mi więcej problemów, więc raczej ja od nich z daleka, ale tu widzicie właśnie też taką różnicę pomiędzy tym, jak Magda pracuje, a ja, i teraz mamy właśnie różne spostrzeżenia. Jeśli robicie torty rzadziej, bardziej rekreacyjnie, To tak, można sobie- amatorsko, no to mata Te antypoślizgowa maty będzie też super. są fajne, słuchajcie, nie tylko do tortów, jako podkład pod tort, ale ja tą matę też używam, jak lukruję ciasteczka. O. Mam takie małe patery one są bardzo fajne, ale są właśnie śliskie, są rzeczy plastikowe i właśnie ta mata też mi właśnie służy do tego. Więc jakby powiedzieć, nie tylko do tortu, ale też do lukrowania. Jeżeli ktoś Was lukruje ciasteczka czy dekoruje, to takie maty właśnie do tego też się mogą przydać. Tak, więc mata spokojnie, a jak ktoś nie ma maty, nie chce kupować albo jeszcze nie kupił, a potrzebuje, żeby mu się coś nie ślizgało, to patent z papierem polecam. 2 kawałki papieru lekko zwilżone, kładziemy podkład i można spokojnie pracować. Dobrze, Agnieszka, umówiłyśmy sobie te talerze takie typowo cukiernicze, ale pomówmy też o tych talerzach z Ikei, chociaż ja osobiście nigdy nie używałam, nigdy jakoś nie mam takiego talerza, ale wiem, że moje obserwatorki używają takich talerzy i chyba tam są 2 rodzaje tych talerzy. Ten typowo na sery, co Ty mówiłaś, ale też pokazywałaś ostatnio u siebie na Instagramie taki też talerz drewniany, tylko on miał taką Widzicie go teraz? czarną kratkę jakoś, coś innego. Tak, słuchajcie, ten talerz, który teraz widzicie, to jest talerz, którego ja nie posiadam, dlatego też go nie pokazujemy. Natomiast miałam okazję z niego korzystać, dlatego że na szkolenie kiedyś jedna z moich kursantek przywiozła go. Przywiozła dużo sprzętu, żeby mi pokazać, co się nadaje, co się nie nadaje. Ja sobie myślę, dobra, no to przetestujemy, sprawdzimy. Ponieważ na szkoleniu pokazuję 2 torty, które tynkuję, no to jeden otynkowałam na swoim talerzu, natomiast ten drugi tynkowałam na tym talerzu z Ikei, właśnie tym, który widzicie. I powiem Wam, że jest świetny. Naprawdę. Ten talerz z Ikei drewniany, który jest deską do serów i wędlin, nie, natomiast ten jest świetny. Naprawdę bardzo ładnie się kręci, nie zacina się, jest w miarę wygodny. Myślę, że czyszczenie mogłoby być trochę trudniejsze, bo tam ta podstawa jest taka właśnie, ale to taki mały drobiazg, ona jest taka bardziej dekoracyjna, ale góra jest świetna, bardzo dobrze się na tym On jest tynkuje. wyższy od tego? Bo nie jest Nie, jest porównywalny. Wydaje mi się, że jest porównywalny. Nie nie? zwróciłam na to kompletnie uwagi, ale jest naprawdę bardzo dobry. On kosztuje na ten moment, kiedy kręcimy ten odcinek, chyba coś koło 130 zł, jak dobrze pamiętam. Czyli coś takiego. Więc cena jest całkiem spoko, ale ma 2 funkcje. Jeśli robicie torty amatorsko i nie chcecie inwestować w talerz, nie wiem, macie też mało miejsca które i będzie tak dalej. tylko do tynkowania. Tak, że będzie tylko do tynkowania, później nic. to tamten talerz, oprócz tego, że można na nim wytynkować, no to potem śmiało można na tym talerzu sobie postawić tort na stole, czy jakieś ciasto, czy wykorzystać do czegokolwiek innego. I on ma właśnie te 2 funkcje. Z jednej strony możesz tynkować, z drugiej prezentować swoje dzieła, więc wydaje mi się, że ta opcja jest całkiem spoko. Ja go nie kupiłam tylko dlatego, że to jest czarne. Gdyby był biały, to może bym się skusiła, ale ja nie lubię czarnych rzeczy, więc niestety odpada u mnie. Ale jeśli chodzi o samo tynkowanie, to naprawdę polecam. polecić, Mam przetestowany, wiele osób go chwali, więc to nie jest tylko moja opinia. Wiele osób, które przyjeżdża na szkolenie, właśnie mówi, że ten talerz sobie kupiło, więc jak najbardziej go polecam. Wiecie, to tyle cukru, to ja w życiu na oczy nie widziałam. A to taki mały skrawek mojego cukru. Tak, mamy tutaj dużo cukru, bo chcemy Wam pokazać właśnie, jak te talerze się kręcą bądź nie kręcą. To od którego zaczynamy? Może tych plastikowych, nie? O! Nie, poczekaj. Musimy się poprzesuwać. Przesuwać, nie? Zaczniemy od plastikowych, bo będzie... No on się nie chce, nie ma co się kręcić, w sensie, Czyli Już jeden cukier spadł, więc wolałabym tego tak, bo uniknąć. ogólnie tak naprawdę nie robimy tak nigdy przy tynkowaniu. Tylko raczej tak, No tak tutaj robię, bardziej nie? trzeba kontrolować to kręcenie. I nawet jak kręcisz, to zobacz, tu on w momencie jak go chwytam, to amortyzuje go. I przy Tak. tynkowaniu to jest złe, bo powinno tynkowanie iść płynne. Tak. Czyli jakby ten talerz powinien się kręcić, a jak w momencie przytykam palce do tego,
to Tak. mentalnie go zatrzymuje. Tak, zatrzymujesz go i też nie ma możliwości, cały czas musisz pracować tą Tak. ręką, bo nie ma możliwości, tak. żeby go pokręcić, on tylko się zatrzymuje, koniec, tak? Więc trzeba znowu co kawałek. I jak ja pracowałam na tym swoim talerzu plastikowym, drugim, to tak naprawdę moje kręcenie wyglądało tak, że ja cały czas musiałam tą ręką kręcić, to się przez to ruszało Też i tak? nie było takiego I efektu. później na tynku macie takie fajne kreski. Kreski pionowe, Tak. tak, to jest od zatrzymywania się talerza, więc jak widzicie ten talerz, no po prostu przy takim lekkim pociągnięciu się nie kręci. Dlatego jak ja robię, to tak, paska i dosłownie tu chwytam i jadę jednym ruchem przez cały ten, tylko wtedy trzeba po prostu ręką tu pilnować, żeby nie przydusić. No to jest takie, trzeba sobie rękę Tak, wyćwiczyć. dokładnie. Więc akurat przy mojej technice tynkowania absolutnie nie, dlatego że u mnie tynkowanie wymaga tego, żeby pchnąć ten talerz, tu się niestety nie da, więc Nie da. ten już widzicie, że jest bardzo słabo, ja go odstawię. Pękł mi talerz. Zepsułam, Zepsułaś. mój cukier zepsuł, to nie ja. Tyle lat, a zwykły cukier mi To co, popsuł ty talerz. nigdy nie robiłaś na tym 3-kilogramowego tortu? No chyba nie wiem, możliwe. Zobaczymy teraz ten. No, To samo. to samo, Dokładnie ta sama akcja. ale ciut Ale lepiej. troszkę lepiej. Tak. Tylko, że całe to się chybocze. Tak, Nie chyba- przeszkadzało Ci to podczas tego, że on tak chodzi Nie, na boki? Wiesz co, nie, bo ja robię tak. Aha, no tak, zapomniałam. Nie, on autentycznie, słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia, czy to widać, ale on tak Jest się lata. chybocze na boki i to bardzo by mi przeszkadzało podczas Lepiej się tynkowania. kręci niż tamten, nie ma taki jest ten, ale niestety chybocze się, nie? Tak, jeszcze No. piszcze. No to już ma dużo obciążenie A całe, teraz 3 jest kg. pęknięty jest. No, co Ci zrobię? Ściągnę najpierw cukier, życie. Odkupisz mi talerz. Dobra, jedziemy teraz z tym kolosem, Tak. który wydawał mi się naprawdę super. Może tu się nie będzie ślizgać ten Tak, cukier. mamy gumę. Mamy gumę. Delikatnie. dobra? Delikatnie. Jest gorszy, nie? Od tamtych dwóch. W ogóle bardzo słychać, jak on szura tam, że Tak. tak jest dociśnięty. Nie ma coś jest Tak. w mechanizmie. Coś jest w mechanizmie, że jednak on jest wolniejszy. Tak. No, czyli tu tak samo. Tu tak Ręka samo. tak, Szału nie ma. szału nie ma. Przesuń go tam gdzieś. Teraz Ale- weźmiemy sobie ten. No i tutaj mamy ten z AliExpress. No. I on się kręci. Cały. Możemy sobie tu pogadać, a on się będzie kręcił. Dosyć długo się kręci. Takie jedno pociągnięcie powoduje, że fajnie ten talerz się kręci. To są tylko 3 kg, ale musicie mi na słowo uwierzyć, nawet jak stoi 10, 15, 20 kg, on nadal się w ten sposób kręci, tak? nie? Może ten czas będzie minimalnie krótszy, no ale jedno pociągnięcie i ten talerz się bez problemu kręci, nawet z takim obciążeniem. Także w ogóle nie ma porównania tych talerzy plastikowych do tego, co jest Tak, tutaj. i dlatego też jak długo używacie tych plastikowych, gdzie musicie cały czas sobie trzymać, Tak. albo właśnie w ten sposób, gdzie ja tak robię, to przejście na ten talerz to nie lada wyzwanie, bo tu tak Tak, naprawdę musisz trzeba sobie się nauczyć. nauczyć się. Tu też zjeżdża, tak. Magda ma za dużo siły. Za mało wyczucia. Właśnie, no ja mam ciężką Trzeba rękę. mieć to mówić. wyczucie, ale widzicie, jesteście w stanie przyłożyć skropkę i tak naprawdę samo się robi. Oczywiście Tak. jak przyłożycie skropkę, będzie się kręcić krócej, no bo wiadomo, że jest jakieś tarcie i w ogóle, ale mimo wszystko on się kręci. No przy tamtych się nic nie kręci, musicie cały czas pracować ręką. No i tak, żeby dla sprawiedliwości stało się zadość, no tutaj również dosyć długo się ten talerz kręci, nawet z obciążeniem. On wytrzymuje naprawdę bardzo duże obciążenie, ale tak jak mówiłam, nie jest już z tego co wiem produkowany, więc to tyle na temat tego talerza. Jak widzicie, te profesjonalne talerze dają zupełnie inny komfort pracy. Tak? Tu chodzi o komfort Waszej pracy. O to, żeby Was to nie męczyło fizycznie też. Dlatego, że to ciągłe, ja to też zawsze powtarzam, to ciągłe wychylanie się do tego naszego talerza, żeby go obrócić, obciąża Wasz kręgosłup. Trzeba też uważać, żeby tortu nie zniszczyć, pochylając się. Jeszcze To w też. szczególności jak ktoś ma czym oddychać jak ja, to jest problem, ponieważ wtedy zazwyczaj lądujemy... Przy małych tortach nie ma problemu, ale Tak. jak już duży tynkuje, to już tak, muszę stanąć, tak, i dosłownie... Dokładnie tak. Dlatego to jest zawsze takie ryzyko, jak mamy jeszcze wyższy tort czy cokolwiek, no to wtedy też to jest problem. No ale tak jak mówię, też dbajcie o swoje kręgosłupy. Stare baby Wam mówią, że warto o to zadbać, Tak, dlatego że to są takie bardzo drobne rzeczy. Ja to zawsze też na szkoleniach powtarzam, że
Podczas robienia tortu też trzeba zachowywać taką odpowiednią postawę. Nie wolno się garbić, nie wolno się pochylać bez potrzeby. Przy tortach często się pochylamy. Jak już Bardzo. dekoracje robisz, lukrem Tak. czy kremy dekorujesz, to cały czas się po prostu pochylona. Więc sobie nie dokładajcie tego podczas tynkowania, stójcie prosto. Prostujcie ten kręgosłup po to, żeby on nie był obciążony tak bardzo, no bo jednak pochylenie w ten sposób, Tak. kiedy my to robimy tak. Ja już pomijam fakt, że to jest po prostu zła technika, ale okej. Jak robię raz na ruski trop, to No, sobie mogę. wybaczam Ci, ale to jest po pierwsze, to jest zła technika tynkowanie w ten sposób. Natomiast ważniejsze jest też to, że Wasz kręgosłup po prostu w pewnym momencie siądzie. Jeden tort raz na pół roku krzywdy Wam nie zrobi. Ale 5 tortów w ciągu miesiąca już Was skrzywdzi, uwierzcie nam na słowo. To wszystko na temat talerzy do tynkowania. Mamy nadzieję, że pomogłyśmy Wam w wyborze tego idealnego talerza. Dajcie nam znać w komentarzu, który talerz przypadł Wam do gustu. Ale to nie wszystko, kochani. Będziemy w następnych odcinkach omawiać inne akcesoria do tortu, więc koniecznie nas obserwujcie, subskrybujcie i nie przegapcie następnych odcinków.